to jeden wielki zgiełk i korek. Gdzie tutaj to psychoza? Wizerunek pięknego, zabytkowego Stambułu, a rzeczywistość to dwie różne rzeczy. Jeden wielki chaos. Nie tu, tam. Poszłam z tłumem. Lecimy. Małe kurczęta. Small chicken. A tutaj mamy baraninkę na kebabik. Dawniej w Istambule funkcjonowała rozbudowana sieć linii tramwajowych. Zostało one zlikwidowane w połowie XX wieku. Obecnie funkcjonują dwie linie tramwajowe, jedna typowo użytkowa, druga bardziej turystyczna, zabytkowa, do której kursuje taki tramwaj, do którego można wsiąść z zewnątrz, w biegu nawet. Natomiast funkcjonuje też rozbudowana sieć linii metra podziemnego i właśnie korzystamy z niego, żeby wrócić do kawiarni, w której już byliśmy, mimo że jest setki tysięcy takich punktów w całym mieście, to mamy swój ulubiony i lecimy na najlepszą kawę po kurdyjsku, jaka istnieje. I znów trafiliśmy na ten obleśny, przeludniony bulwar, ale czego się nie robi, żeby znaleźć najlepszą kawę świata. W ogóle zauważyłeś, że tutaj wszyscy tak mieszają ciągle? Wyborne. Nie, naprawdę dobre cappuccino. Kawa po kurdyjsku gotowana na mleku. Smaczna. Dobra. Inna taka. Ale zacznijmy od początku. Nadajemy ze Stambułu, żeby tutaj dotrzeć, musieliśmy przejechać 2750 km. Mam na imię Łukasz, jestem architektem, rysownikiem i chciałbym przedstawić Wam nasze podróże, w których będę umieszczał swoje rysunki. Dotarliśmy do Stambułu, nie mając o nim kompletnie żadnego pojęcia. Patrząc wstępnie na mapę i nie analizując niczego więcej, chciałem znaleźć lokalizację w centrum, więc padło na takie Airbnb, które jest gdzieś tutaj w starej części tego miasta.
Nie wyszło to tanio, ponieważ płacimy 1000 zł za 5 noclegów. Widok z tego narożnego apartamentu może nie jest zachwycający, natomiast oferuje wizerunek zdewastowanej, zdezelowanej części miasta. Na szczęście udało się zaparkować samochód pod samym hostem. Prawdopodobnie bez problemów, ale zauważcie, jak go tutaj wcisnąłem. Za każdym razem jestem trochę zaniepokojony, czy coś się z nim nie stanie, ale tutaj są trochę inne reguły, no i myślę, że to przetrwa. Trzeba bardzo uważać na tych ludzi, bo oni uwielbiają się targować. Często powiedzą ci, że jest wolny parking, bo tak prawie nas złapali. Wjechaliśmy w ten parking i zostawiliśmy auto, później okazało się, że oni po prostu pobierają horrendalne opłaty. Po fakcie zostawiają ci auto, nie możesz wyjechać. Na szczęście ogarnęliśmy to przed czasem i stanęliśmy w tym miejscu obok śmietników. Miasto wydawało się zupełnie inne z naszej wyobraźni niż jest w rzeczywistości. Jest to jeden wielki bazar, gdzie musisz tylko się odpędzać od Turków, którzy swoim radykalnym sposobem próbują ci sprzedać swój produkt. Musisz się z nimi ostro targować. Tak naprawdę poza sklepami z różnymi rzeczami, których nawet nie potrzebujesz, co tu znajdziesz, to wyśmienitą kawę i dosyć dobre jedzenie. Tylko też trzeba dobrze trafić, bo restauracji jest mnóstwo. Ceny są też przystępne, ponieważ lira się osłabiła bardzo mocno względem złotówki. Tak więc chodzisz tylko od kawy do kawy i od jedzenia do jedzenia, męcząc się w cieple tego miasta. Na wielkim bazarze, chociaż miasto jest paradoksalnie całe jak bazar. Sama ta powierzchnia tego zadaszonego obiektu sięga około 30 hektarów, a data jego założenia jest tak naprawdę nieznana, ale już w XV-XIV wieku tutaj funkcjonował ten bazar. Hagia Sofia to potężny obiekt architektury. Wspaniałość tej budowli polega głównie na jej skali, na rozpiętościach między podporami, które były niespotykane w tamtych czasach. Tak naprawdę to jest obecnie meczet, a w sumie to muzeum. A w środku wciąż możemy zaobserwować na stropach i na ścianach krzyże bizantyjskie. Taki to meczet. Ulice po całym dniu handlu są jednym wielkim śmietniskiem, na którym można spotkać bezdomne jedzące z tych śmieci dzieci. Wpadliśmy na kolację, po drodze szaszłyczek z chlebkiem po 12 zł za jedną porcję. Nasza ulica wieczorem i chyba wiedzie o taki obraz. Mrocznej, brudnej nocy przyszedł kolejny dzień. I znajdujemy się w losowej restauracji, gdzie zjemy jedno z najtańszych dań oferowanych na rynku, czyli lamak, placek podawany na różne sposoby z różnymi dodatkami. Zamówiliśmy sobie to I to. placki już podane. I cienkie ciasto. Dobre? Dobre, no. Pewnie, że dobre. Także pośpieszyliśmy, ale no nie dało się powstrzymać. Taka porcja świetnego mięska, dobrze przyprawionego, fajnie wypieczonego z ryżem, chlebem i takimi warzywami grillowanymi. Kosztuje 10 zł. Tu też chłopaki cisną jakość jedzenia. Chodząc po Stambule napotykamy łaźnie tureckie. Niektóre są tylko dla kobiet, niektóre są dla
mężczyzn, a czy są dla wspólnych obu płci, to nawet nie wiem. Ale ciekawe, co jest w środku. Nie mogę tu niestety wejść. Manken, evet, manken. Naprawdę niezwykle ważną rolę odgrywają tu meczety, bo one stanowią miejsce takich świątyń, gdzie możesz porozmawiać ze sobą, wyciszyć się i możesz uciec od tego potężnego zgiełku miasta. Często przy meczetach też znajduje się bardzo stara studnia, gdzie można napić się dobrej wody, umyć sobie stopy. Meczet oczywiście ze względów tradycji religijnych jest podzielony na kobiety, na mężczyzn. Kobiety często nie mogą wejść do głównej sali, gdzie modlą się mężczyźni, prawdopodobnie przez to, żeby po prostu nie rozpraszać ich w wyciszeniu i w rozmowie z samym sobą i z Bogiem. A teraz zdejmę buty i pokażę wam meczet w środku. Meczet zawsze jest wyścielony dywanami. Miękki, wygodny, możesz tu się położyć, nawet przespać. Słyszałem też, że ludzie często tutaj znajdują sobie miejsce spoczynku, noclegu, jak nie wiedzą, gdzie się udać, po to, żeby po prostu odpocząć w bezpiecznych warunkach. Tutaj nikt cię raczej nie okradnie. To są piękne budowle, one są inspirowane akurat tutaj w Stambule, inspirowane Hagią Sofią głównie, czyli budynkiem, który dawniej był kościołem chrześcijańskim, bizantyjskim. Jest to przerobiony na meczet. I te konstrukcje się powielają w innych budynkach tego rodzaju w okolicy. Często są bogato zdobione ornamentami arabskimi. Jak widać, ludzie sobie odpoczywają w meczetach. I to mi się podoba w tym akurat na tle naszych kościołów. Wydają się być bardziej swobodne dla wiernych, dla odbiorców. Podobnie jak w Rumunii, można spotkać na ulicy sporo bezdomnych psów i kotów. Z tym, że tutaj wszystkie te psy są duże i wyglądają, jakby były takie porządne, rasowe. W Polsce nie najedliśmy się w tym roku czereśniami, więc testujemy te z Turcji. Kosztują 7 zł za kilo. Jak zwykle korek, wszędzie korek, wszystko stoi, tylko trąbienie, stanie, czekanie. I tak tu się wyjeździło samochodem. Na szczęście Clipper znalazł swoje ukojenie na ulicy, wciśnięty gdzieś koło śmietników. W całym mieście można zaobserwować artefakty i pamiątki po kulturze rzymskiej, po tym, że tutaj kiedyś był Konstantynopol, miasto cywilizacji starożytnego Rzymu.